Zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Prawdopodobnie najlepszy asset management w Polsce. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz tam na dole w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam o poranku. Zobacz, jak na Dzień Dziecka ryzyko recesji rośnie. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Zobacz, jak na Dzień Dziecka ryzyko recesji rośnie. Zaczynamy czerwiec i zaczynamy od informacji o tym, jak wczoraj doszło do porozumienia w sprawie limitu długu i na tym wykresie, który jest w tle, widzimy, jak bardzo republikanie z demokratami się zgodzili, z jaką dużą przewagą doszło do uchwalenia wczoraj tych wszystkich ustaw dotyczących przeniesienia limitu, podwyższenia limitu długu, czyli temat ma duże poparcie i powinien także przez rynki finansowe być dyskontowany i myślę, że inwestorzy także powinni zacząć reagować. Więc pytanie jest takie, czy będą sprzedawali fakty, a wcześniej kupowali plotki. To jest temat, który także będzie nas dzisiaj niezwykle interesował. I pierwszą reakcją na te porozumienie jest bardzo silny spadek tej najbardziej bliskiej części krzywej dochodowości i na tym wykresie, który jest w tle, ładnie to widać. Natomiast dzisiejszy dzień, czyli pierwszy dzień nowego miesiąca, zwykle jest dniem publikacji ważnych, super istotnych danych makroekonomicznych dotyczących Polski, ponieważ wtedy poznajemy najświeższy indeks, wskaźnik ISM PMI dla sektora przemysłowego i ten wskaźnik, jak widzimy tutaj według ekonomistów, uczestników rynku, ma spaść do poziomu 46 punktów z 46,6 w kwietniu. Zobaczymy, jaka będzie skala tego spowolnienia i czy ono w ogóle rzeczywiście będzie. Każde zaskoczenie na tym wskaźniku powinno być odebrane przez rynki finansowe i powinno być dyskontowane. Zwłaszcza rynek akcyjny jest wrażliwy na dane makroekonomiczne. Dlatego też pytanie będzie takie, czy rzeczywiście polska gospodarka w połowie drugiego kwartału cały czas lekko słabnie, jeżeli chodzi o wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego. Poznamy także dane dotyczące inflacji dla całej strefy euro. Będą to dane, które poznamy o godzinie 11 i zobaczymy także tutaj, jak procesy dezinflacyjne zachodzą. Natomiast dla Stanów Zjednoczonych dzisiaj najistotniejszy będzie odczyt wskaźnika ADP, czyli wskaźnik dotyczący zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym i za maj ma być to 170 tysięcy, odchylenie standardowe to jest 27 tysięcy, czyli mniej więcej w pasie między 140 a 200 tysięcy mamy ciąg, bez zaskoczenia, natomiast każda publikacja, która nie będzie się zawierała w tym przedziale, może być przez rynek zinterpretowana jako zachęta do dyskontowania i w tym wypadku im gorsze wyniki, moim zdaniem, tym większa powinna być reakcja rynkowa, ponieważ w ostatnich miesiącach te odczyty są pozytywne, nawet lepsze niż zakładały prognozy i rynek jest przyzwyczajony do tego, że te dane są lepsze. Poznamy także joblessy i w tym wypadku sygnalizuje patrzeć na poziom 250 tysięcy, który cały czas jest punktem odniesienia i poznamy także o godzinie 16 wskaźnik ISM dla sektora przemysłowego dla Stanów Zjednoczonych i będziemy go porównywać ze wskaźnikami PMI, które w ostatecznej wersji dla maja będą publikowane na samym początku sesji w Europie. W tym wypadku im większa różnica między Stanami a Europą, tym większa powinna być reakcja rynkowa na te publikacje. I te wszystkie wydarzenia, które się dzieją, a przypominam, że w piątek mamy super istotne dane dotyczące rynku pracy, te najważniejsze publikacje dotyczące rynku pracy powinny wpłynąć na oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej. I jak widzimy, ostatnie wydarzenia już podwyższają i zwiększają szanse na następną podwyżkę stóp procentowych, ale terminem tej podwyżki ma być lipiec. I wykres, który jest w tle, bardzo ładnie to pokazuje, że rynek nastawia się na następną podwyżkę stóp procentowych jednak w Stanach Zjednoczonych i ma być ta podwyżka
w lipcu. Natomiast to, co zawodzi oczekiwania inwestorów, to jest sytuacja w Chinach, ponieważ wskaźniki dotyczące gospodarki nie odzwierciedlają optymizmu związanego z ożywieniem oczekiwanym po otwarciu chińskiej gospodarki. Te wskaźniki raczej spadają i spadają także indeksy giełdowe i to zachowanie chińskiej gospodarki jest jednym z tych czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo recesji i ryzyko recesji rośnie. I na następnych wykresach jest już bardzo konkretnie odpowiedź na pytanie, jak to jest z tym ryzykiem recesji. Zobacz, jak na Dzień Dziecka ryzyko recesji rośnie, a w amerykańskiej gospodarce, i tu widzimy pierwszy wykres, który pokazuje, jak teraz poprzez analizę spółek cyklicznych widzimy rosnące ryzyko zachowania recesyjnego w amerykańskiej gospodarce, a już na następnym wskaźniku jednoznacznie widzimy prawdopodobieństwo ryzyka recesji w amerykańskiej gospodarce, które teraz sięga już i przekracza poziom 50%. 8 z 14 komponentów sygnalizuje, że recesja w amerykańskiej gospodarce właśnie teraz trwa. I jeżeli okaże się, że dane z rynku pracy także sygnalizują takie zjawisko, czyli będą one coraz bardziej zbliżone do poziomów 0, a już gdyby się okazało, że te wskaźniki ADP czy też payrolle w piątek będą na wartościach ujemnych, to już recesja będzie jednoznacznie odfajkowana. Dlatego też obserwujmy wkrótce te wskaźniki, będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej. A na tym wykresie w tle widzimy, jak na przestrzeni ostatnich 30 lat wskaźnik się zachowywał i jak sygnalizował nam występowanie takiego zjawiska gospodarczego, jakim jest recesja. Dlatego też warto wiedzieć, jak na Dzień Dziecka ryzyko recesji się zachowuje i jak bardzo to ryzyko recesji rośnie. Bardzo podobnie jest dla gospodarek europejskich, dla polskiej gospodarki także, więc pytanie jest takie, czy faktycznie ta recesja będzie miała miejsce. Niektórzy uważają, że jest to najbardziej oczekiwana recesja w historii ludzkości, więc naturalne jest pytanie takie, czy jeżeli wszyscy się tego spodziewają, albo zdecydowana większość, czy faktycznie takie zjawisko, jakim jest recesja, wystąpi, czy też nie. Moim zdaniem zachowanie indeksów giełdowych sygnalizuje, że mamy teraz do czynienia w gospodarce raczej z miękkim lądowaniem niż z jakimś twardym, mocnym, jakim jest recesja. Warto być tego świadomym. A wczoraj kończyliśmy miesiąc na giełdach papierów wartościowych i okazało się, że indeks Standard & Poor nie był w stanie utrzymać się nad poziomem 4200 punktów. To moim zdaniem jest zła wróżba i zły sygnał dla indeksów giełdowych, które będą potrzebowały następnego paliwa, który da potencjał ku temu, żeby wybić te maksima, te opory, tą górną krawędź konsolidacji, która się tworzy co najmniej od pół roku na tym indeksie i na innych indeksach w Stanach Zjednoczonych. Natomiast teraz, w sytuacji, kiedy popyt zawiódł, zobaczymy, jak bardzo ci, którzy chcą sprzedawać akcje, są aktywni, ponieważ jeżeli się okaże, że teraz w sytuacji, kiedy jest szansa na wywołanie jakiejś większej korekty spadkowej, takiej korekty nie ma, to znowu wzrośnie w naturalny sposób szansa na jakieś wzrosty indeksu Standard & Poor na fali dyskontowania potencjału wzrostowego spółek technologicznych, ponieważ tu cały czas spółki związane z technologią, zwłaszcza ze sztuczną inteligencją, są prowodyrem i tymi spółkami, które ciągną teraz indeksy w górę i na tym następnym wykresie bardzo dokładnie to widzimy, że gdyby nie te spółki technologiczne związane ze sztuczną inteligencją, to indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych byłyby w tym roku na tak zwanym zerze z dużą szansą na faktyczne dyskontowanie recesji. Natomiast to, co się dzieje na spółkach związanych ze sztuczną inteligencją, sygnalizuje nam, że może być to czynnik, który sprawi, że inwestorzy uwierzą, że możemy mieć do czynienia ze skokowym zwiększeniem atrakcyjności, efektywności niektórych przedsiębiorstw. Dlatego też te spółki technologiczne są tak bardzo wyceniane, a indeksy giełdowe nie chcą spadać i raczej chcą rosnąć, jeżeli faktycznie cały czas
te spółki związane ze sztuczną inteligencją będą tak kupowane, jak to jest teraz i widzimy, że mniej więcej od przełomu poprzedniego i tego roku jest coraz większa pozytywna dywergencja na wszystkich spółkach związanych ze sztuczną inteligencją. Teraz w modzie jest właśnie sztuczna inteligencja i zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. Widzimy także wielką dywergencję na całym świecie na indeksach giełdowych. Od samego początku tego roku ten wykres, który jest w tle, pokazuje, jak niektóre giełdy rosną, a niektóre spadają i ta najgorsza giełda, najgorsze spółki, najgorzej zachowujące się mają lokalizację w Chinach. I to właśnie spółki związane z chińskim parkietem i z tym, co się dzieje w Chinach, obrywają najmocniej i mają najgorszą wycenę. Wiąże się to przede wszystkim z geopolityką oraz z tym, że te perspektywy związane z gospodarką chińską zawiodły oczekiwania inwestorów. No i stąd też taka duża rozbieżność w zachowaniu chińskich indeksów giełdowych względem tego, co się dzieje na innych ważnych parkietach na całym świecie. I wczoraj także nie udało się doprowadzić do jakiegoś większego odbicia na indeksie DAX, a świeca miesięczna ma bardzo nieładny kształt z powodu górnego cienia zahaczonego o maksima wszechczasów. Jeżeli się okaże, że dzisiaj indeksy giełdowe w Niemczech znowu spadają, nie chcą jakiegoś większego wzrostowego odbicia, nie dyskontują pozytywnie danych makroekonomicznych, które się pojawią w trakcie sesji, to będzie to zachęta do tego, żeby czerwiec na indeksach giełdowych w Europie raczej był negatywny. Przypominam także powiązanie giełdy w Niemczech z warszawską giełdą, więc jeżeli giełda w Niemczech będzie spadać, to prawdopodobnie Polska także dołączy do takiego zachowania. Obserwujemy klasyczne zachowanie i to, że amerykańskie papiery odwzorowują schemat z 2011 roku, kiedy także był temat limitu długu wałkowany. Wtedy jedną z największych dodatnich stóp zwrotu zaliczyły amerykańskie obligacje i teraz wygląda na to, że inwestorzy chcą powtórzyć ten schemat, ponieważ rentowności wyraźnie spadają. I zobaczymy, czy tak będzie teraz. Kolejnym testem są okolice 3,60 na rentowności. Każdy spadek poniżej faktycznie będzie kolejnej grupie inwestorów sygnalizował, że te obligacje powielają schemat z 2011 roku. Obserwujemy jednak cały czas presję na amerykańskiego dolara. Ta cena spadła poniżej poziomu 1,07 i się utrzymujemy poniżej tego ważnego teraz punktu odniesienia w krótkim terminie. Dlaczego ten amerykański dolar się umacnia? Przypominam, że analiza sytuacji na rynku pieniężnym daje nam wskazówkę, że należy oczekiwać jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w tym roku, w lipcu, oraz także równolegle, że należy oczekiwać być może tylko jednej podwyżki stóp procentowych w strefie euro. A przypominam, że na początku maja była sytuacja taka, że oczekiwano 2, co najmniej nawet 3 podwyżek stóp procentowych w strefie euro i obniżek, nawet 4 obniżek w Stanach Zjednoczonych, więc ta dywergencja była wyraźnie na korzyść europejskiej waluty, a teraz po tym miesiącu, po tych wydarzeniach z ostatnich tygodni i dni mamy przesunięcie, zmianę i to nawet drastyczną zmianę oczekiwań co do przyszłości stóp procentowych i amerykański dolar moim zdaniem na tej fali się pozycjonuje, stąd też te umocnienie amerykańskiej waluty, która powinna przynosić nam teraz różne inne rynkowe konsekwencje. Zwracam na rynku walutowym uwagę na zachowanie funta brytyjskiego, który ewidentnie łamiąc kolejne wsparcia na parze euro do funta brytyjskiego wybija się i zachęca to do oczekiwań presji na funta brytyjskiego. W tym wypadku para euro do funta brytyjskiego przebija także swoje poziomy, które oznaczają oś symetrii 7-letniego kanału horyzontu cenowego i w takim wypadku być może wystąpi jakaś presja na rzecz funta brytyjskiego. Warto być tego świadomym. I na rynku walutowym także sygnalizacja jest dotycząca pary Australii do Nowej Zelandii, gdzie testowany jest ważny opór w postaci rocznej linii trendu spadkowego. Zobaczymy, czy australijska waluta będzie w stanie wygenerować sygnały zachęcające do aprecjacji tej waluty. Na rynku surowcowym obserwujmy zachowanie ceny złota, która według schematu z 2011 roku także ma przynieść nam silną falę wzrostu tego metalu szlachetnego. Natomiast
To, co nie sprzyja złotu, to zachowanie amerykańskiego dolara, natomiast to, co sprzyja cenie złota, to spadki rentowności amerykańskich obligacji. I teraz zobaczymy, która siła będzie mocniejsza. Natomiast tutaj w tym wypadku, w takiej sytuacji analiza techniczna ładnie się sprawdza, ponieważ pokonanie poziomu $1950 i tej najszybszej miesięcznej linii trendu spadkowego zmieniło w krótkim terminie sytuację techniczną na prowzrostową i do czasu utrzymania nad poziomem 1950 w krótkim terminie to scenariusze prowzrostowe są bardziej prawdopodobne w realizacji. I patrzymy także na zachowanie ceny ropy naftowej, która wczoraj na zakończeniu kształtowania świecy miesięcznej spadła poniżej poziomu $70. To ma duże znaczenie ze względu na perspektywy inflacyjne. Można się spodziewać dalszych spadków inflacji w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. To jest dobra wiadomość. A teraz w końcówce tego tygodnia będzie istotne to, czy cały tydzień zakończymy poniżej $70. Jeżeli tak się stanie, to te sygnały będą także na wykresie tygodniowym, zachęcając do zwiększania prawdopodobieństwa wybicia dołem z półrocznej, nawet więcej niż półrocznej konsolidacji, którą obserwujemy na wykresach, a to zwiększyłoby szansę na spadek w okolicy $50–55, gdzie jest następne wsparcie. I te negatywne sygnały dotyczące ryzyka widać na Bitcoinie, ponieważ Bitcoin wraca nawet poniżej $27,000, więc mamy następne wskazanie, że ta podaż, te negatywne sygnały płynące z zachowania indeksów giełdowych są powielane przez analizę międzyrynkową, a sam Bitcoin ma dużą szansę, żeby znowu testować średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym, czyli okolice $26,000 i w takiej sytuacji znowu będziemy obserwować, co się dalej wydarzy, czy ta średnia wygeneruje następny impuls. Drodzy Państwo, podzielcie się w komentarzach tam na dole swoimi opiniami, czy uważacie, że ten Bitcoin jednak będzie rósł, wróci do tendencji wzrostowej, czy też jednak czeka go jakaś większa fala spadkowa. Zobaczymy, kto ma większą siłę i jakie są Państwa opinie. Jestem też ciekawy wymiany zdań w komentarzach pod tym. I teraz na sam koniec warto zwrócić uwagę na krajowe aktywa, ponieważ złoty nie jest w stanie nawet dotrzeć do tych maksimów z maja, a to oznacza, że na fali umocnienia amerykańskiego dolara złoty pokazuje coraz większą relatywną siłę. Inwestorzy tutaj napływają, chcą akumulować polskie aktywa, przede wszystkim polskie obligacje oraz myślę, że to, co się dzieje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych jest efektem negatywnego zjawiska związanego z zachowaniem indeksu DAX, zachowania euro-dolara i sygnał jest właśnie taki, że teraz w sytuacji, kiedy procesy dezinflacyjne postępują także w Polsce, bo mieliśmy wczoraj dane, które to potwierdzają, to ten rok faktycznie będzie rokiem obligacji, gdzie stopa zwrotu będzie najciekawsza, zwłaszcza gdybyśmy ją porównywali z ryzykiem mierzonym, odchyleniem standardowym bądź też zmiennością. W tej sytuacji szanse na wzrost indeksów giełdowych także są, tylko że w takiej sytuacji można oczekiwać dużych wahań, dużej zmienności, dużego ryzyka i te zachowanie warszawskiego parkietu to teraz potwierdza. Natomiast negatywnym sygnałem jest to, że mamy odbicie od okolic oporu 2000 punktów, więc rośnie także dla wielu nadzieja na jakąś głębszą korektę spadkową na warszawskim parkiecie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.